Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj namalujemy obraz z wieloma technikami. Będzie to kobieta w kapeluszu, w białej sukni, trzymająca potężny bukiet kwiatów czerwonych i białych. Zwróćcie uwagę na to, że rysunek został wykonany najpierw bardzo graficznie węglem, następnie posprejowany lakierem, wysuszony i wprowadzone było trochę ciekawych kolorów, ale kolory są dosyć stonowane na naszym dzisiejszym obrazie. Gama generalnie ciepła, z przewagą brązów, bieli i czerwieni. Pracujemy na formacie 60 na 80 cm, farbami oczywiście akrylowymi. No i do dzisiejszej pracy używane były oprócz węgla różnorodne narzędzia, takie jak pędzle nylonowe płaskie, ale także gąbeczka kuchenna i oczywiście szpachelki. Dzisiaj mnóstwo ciekawej pracy, troszeczkę informacji również na temat kompozycji, zestawienia zarówno gładkich płaszczyzn z grubymi fakturami, prowadzenia nowoczesnej geometryzacji w tle. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam Was do oglądania, w jaki sposób namalować różnymi technikami kobietę z kwiatami. Dzisiejszą pracę zaczniemy sobie od narysowania postaci. Można ją sobie najpierw naszkicować ołówkiem, a teraz przystępuję do pracy węglem. Popatrzcie, te cienkie kreski to jest praca takim właśnie węglem w ołówku. Celowo już Wam chciałam pokazać, jaka jest różnica, natomiast węgiel w pałeczce będzie zostawiał nam dużo większe poparcie i grubsze ślady. W związku z tym, w zależności od tego, co tak naprawdę chcemy zrobić, musimy zastosować odpowiednie narzędzie. Zarówno to, jak i to jest również węgiel. Oprócz tego posłuży nam jeszcze do pracy gumka, którą możemy delikatnie korygować bądź wyciągać pewne elementy, które być może za bardzo nam zaczernią pracę. No i ewentualnie jeszcze coś takiego do rozcierania, jeśli będzie taka potrzeba. To jest po prostu taki papierowy patyczek zaostrzony, który służy w ogóle do rozcierania zarówno ołówka, jak i węgla. Oczywiście możemy do tego użyć po prostu ręki, bo węgiel, pamiętajcie, jest bardzo kruchy i dopóki go nie zabezpieczymy odpowiednio, a my będziemy zabezpieczać pracę lakierem do włosów, susząc ją dobrze przed pomalowaniem farbami akrylowymi, no to zawsze można w jakiś sposób sobie jeszcze pomanewrować, popracować i wyciągnąć ten bardzo plastyczny materiał, jakim jest właśnie węgiel. Przystępujemy więc najpierw dzisiaj do rysunku. Pracujemy sobie dzisiaj zarówno rysunkiem, jak i farbami. Będą nam potrzebne różnego rodzaju narzędzia. Na początku zrobimy sobie taki szkic szybciutki rysunkowy. To jest bardzo dobre, szczególnie dla osób, które zaczynają tak naprawdę pracę z malarstwem. Jest to taka dosyć bezpieczna forma, zanim przejdziemy do cieniowania, szkicowania, czy pracy w ogóle farbami olejnymi nad ciałem. W sposób taki dosyć bezpieczny i szybki naprawdę można uzyskać całkiem niezłe efekty. Warto jest więc spróbować sobie zacząć zawsze od czegoś łatwiejszego, zanim przejdziemy do tych bardziej skomplikowanych elementów malarstwa. Szkicuję sobie w tym momencie generalnie zarys kobiety, która mi się tutaj pojawi, a będzie to dziewczyna w kapeluszu otoczona cała potężnym bukietem kwiatów, które w przeciwieństwie do niej będą bardzo wypukłe, więc obraz będzie dosyć ciekawy i taki dynamiczny.
musimy tutaj bardzo delikatnie postępować z samą twarzą, ponieważ nie możemy jej też za bardzo przyczernić. My musimy wprowadzić takie po prostu tutaj anatomiczne światłocienie, które pokażą nam, w jaki sposób tutaj w ogóle układa nam się cała twarz. Zwróćcie uwagę, że oko praktycznie jest niewidoczne, ale widzimy bardzo delikatny tylko cień gdzieś bijący od właściwie oczodołu. Nosek też musi być bardzo tutaj delikatnie zarysowany. Pracując zawsze nad ustami, pamiętajcie, że skupiamy się głównie tak naprawdę, jeśli chodzi o cień, na tej środkowej części. Natomiast tutaj już naprawdę bardzo tak subtelnie i bardzo delikatnie pracujemy. Pod ustami, tutaj między brodą a ustami zawsze też gdzieś powinien pojawić się nam jakiś cień. My sobie jeszcze oczywiście później będziemy troszeczkę nad tą twarzyczką pracować, dodawać odpowiednich jeszcze barw czy rozjaśnień. I teraz sam kapelusz generalnie chciałabym, żeby był jasny, ale mimo to on musi mieć jakieś kontrasty, szczególnie tutaj pod spodem. To rondo dolne na pewno musi być znacznie jednak ciemniejsze, więc my na razie możemy sobie w ten sposób właśnie wymodelować sam jego kształt. No i od tej strony damy sobie troszeczkę cienia. Popatrzcie, bardzo szybko, bardzo łatwo, układając właściwie nasz węgiel tak zupełnie na płasko, możemy bardzo ciekawe efekty z niego tutaj wydobyć i pokazać od razu, gdzie jest cień, gdzie dobrze pada światło. I ciemne, kontrastujące zrobimy włosy. To samo pojawi się tutaj po drugiej stronie, bo te włosy tutaj też będą nam pięknie spływały do dołu. No i one właśnie wyznaczają nam tak naprawdę tutaj cały zarys buzi z brodą po lewej stronie. Ciało. Również delikatnie zaznaczymy sobie sam kształt obojczyków, jaśniejszego ramienia. Tutaj pod szyjką też zawsze pojawia się cień, o tym też musimy pamiętać. No i sukieneczka. Tutaj oczywiście też musimy pokazać od lewej strony zacienienia. Zrobimy jej tutaj taki kształt sukienki spływającej nieco na ramiona. Tutaj również na rękawku pokażemy zacieniowanie, czyli takie załamanie materiału. Tutaj będzie jeszcze gdzieś fragment rączki, która trzyma ten piękny bukiet kwiatów. Tutaj rękawek będzie się w tym miejscu nam kończył.
No i od tego miejsca tutaj pójdzie nam sporo cienia, ponieważ te kwiaty to już zupełnie będą nam wszystko przysłaniały i ten cały obraz tutaj gdzieś po lewej stronie będzie również kontrastował nieco ciemniejszymi barwami. Wykorzystuję sobie na razie fakt, że węgiel właśnie doskonale się rozciera i z jednej powierzchni na drugiej po prostu przenoszę go delikatnymi, jedynie takimi śladami. Dobrze, możemy sobie przetrzeć teraz niektóre elementy, tam gdzie chcemy, żeby było troszeczkę jaśniej. Tutaj gdzieś brudkę od dołu jej rozjaśnimy, samą żuchwę. Bardzo, bardzo delikatnie. Może tutaj jeszcze troszeczkę na szyi zrobimy świateł. Dobrze. Myślę, że kwiatów nie będziemy na razie ruszać węglem, bo nie ma generalnie takiej potrzeby. One będą naprawdę takie grube, wypukłe, wystające z pięknymi fakturami. Natomiast na tym etapie trzeba koniecznie teraz spryskać dobrze ten cały węgiel lakierem do włosów, wysuszyć pracę tak, aby można było już swobodnie nanosić barwę. Także robimy krótką przerwę na suszenie i wracamy za moment do pracy. Praca została już polakierowana, dobrze wysuszona. Popatrzcie, nic nam się tutaj już nie rozmazuje, czyli możemy przystąpić do pracy po prostu farbami akrylowymi. Na palecie dzisiaj sporo bieli, czerwieni, czerni, odcieni brązów, żółcienie, lekkie pomarańcze, bo chciałabym właśnie w takiej tonacji utrzymać dzisiejszą pracę. Na początek delikatnie skoryguję sobie troszeczkę kilka miejsc na samym ciele kobiety. Następnie przystąpimy do malowania kapelusza, sukni, no i oczywiście całej reszty. Na razie delikatnie, pędzeleczkami. Tam, gdzie trzeba rozjaśnić, to sobie delikatnie będziemy rozświetlać, rozjaśniać. Szczególnie tutaj gdzieś w zarysie właśnie żuchw, konturu twarzy, noska, tak żeby praca miała taki charakter naprawdę czysto malarski, poza tym, że pojawił nam się oczywiście bardzo ładny, ciekawy sam rysunek. Tych zmian nanoszę wcale tak naprawdę niewiele, to tylko kilka drobiazgów, które gdzieś tam postaram się nimi podkreślić, na przykład jakieś światło czy cienie w samej buzi. Natomiast właściwie cały światłocień, proporcje, wszystko tak naprawdę mamy. Pracuję na razie tym samym dokładnie kolorem, delikatnie usubtelniając jeszcze sam światłocień na twarzy, tym kolorem,
które było pomalowane tło tak naprawdę, był to ciemny brąz w połączeniu z odrobiną ochry i dodatkowo odrobinę takiego cielistego koloru, czyli fleszu. Taka stworzona mieszanka z kilku podobnych barw. Ale oczywiście możecie sobie każdy inny odcień sami stworzyć dosłownie z 2-3 barw. Leciuteńko, popatrzcie, nakładam formę takiego laserunku, dzięki temu ten węgiel, który jest pod spodem, bardzo ładnie mi pracuje, ale tak delikatnie, leciutko usubtelniam sobie całość twarzy. Przepracuję sobie jeszcze tak lekko właśnie tym samym odcieniem, popatrzcie, koloru tutaj na ciele kobiety. Ono również stanie się takie subtelniejsze dzięki takiemu zabiegowi. Rozjaśnię troszeczkę ramię. Tutaj mam taki maleńki pędzelek kałanek, jaśniutką żółcią z odrobiną bieli. Chciałabym jeszcze pokazać odrobinę takich najsilniejszych tutaj światełek, czyli gdzieś na fragmencie nosa. Fragment tutaj ust. I odrobinę tutaj jeszcze przy brodzie i żuchwie. Poprawię sobie teraz jeszcze odrobinę tutaj sam kontur, zarys nosa. I taką ciemniejszą czerwienią leciutko wprowadzę kolor ust. Twarz robi się dzięki takim zabiegom w zasadzie już kolorowa, nie jest wcale taka monochromatyczna jak do tej pory i będzie nam doskonale wpasowywała się w całość. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do wprowadzenia kolorów na ubranie. Chciałabym, żeby to były takie jasne barwy. Postaram się zrobić to pędzlami nylonowymi, płaskimi. Popracujemy sobie troszeczkę bielą i taką bardzo bladą żółcią. Od lewej strony będzie zdecydowanie więcej światła i tutaj wprowadzę ten mocny koloryt. Zwróćcie uwagę, że na tym tle takiego brązu biele bardzo pięknie zaczynają pracować, one się naprawdę tutaj błyszczą nam. Gdyby tło było zupełnie białe, no musielibyśmy oczywiście najpierw i tak narzucić sobie jakiś odcień generalnie w tle, bo bardzo trudno byłoby obrysowywać tą postać dookoła. Natomiast dzięki takiemu zabiegowi z namalowanym wcześniejszym całym tłem jednolitym pod obraz mamy już wiele pracy za sobą. Jest to zdecydowanie później bezpieczniejsze, chociażby ze względu na to, aby nasza praca wyglądała bardzo dobrze całościowo kolorystycznie. Ona jest wtedy doskonale zgrana, dlatego że te wszystkie inne nawet barwy, które będziemy wprowadzać, one w jakimś stopniu łączą się nam z tym tłem, chociażby poprzez wprowadzenie laserunków. I troszeczkę jeszcze więcej tej żółci.
poprzez takie poparcie, delikatne pociągnięcia, które schodzą się w te ciemne elementy po prawej stronie pracy, tutaj gdzie były cienie, powstaje nam bardzo ładny, taki od razu ciekawy, nie dość, że trójwymiar, to jeszcze generalnie tkanina kapelusza, struktura tej tkaniny. Tak stopniowo wprowadzam coraz więcej, coraz mocniejszego światła tutaj, gdzie ono po lewej stronie nam najbardziej ingeruje w całość. No i to samo pojawi się tutaj na sukni. Też ostrożnie, delikatnie. Dodamy sobie troszeczkę wody, dochodzimy jeszcze większy laserunek, czyli te przezroczyste warstwy, które będą nam tylko delikatnie przysłaniać nasz cały wcześniejszy rysunek węglem, taką pracę graficzną nad obrazem. Dzięki takiemu zabiegowi laserunku pojawiły nam się bardzo ciekawe szarości wchodzące w zasadzie aż w taki niebieski, popatrzcie, kolor, ponieważ właśnie w takich odcieniach przez biele i żółcienie właśnie ten węgiel na tle ciemnych brązów przebija. On zaczyna wchodzić w taką interreakcję z innymi barwami i sam zmienia się kolorystycznie. I to jest bardzo ciekawy efekt. Tutaj już bardzo delikatnie ja sugeruję w zasadzie jedynie odrobinę poparcie jakichś jaśniejszych światełek, ponieważ za chwilę pojawi się tutaj potężny bukiet fakturowy, wystający, czyli to, co dziewczyna trzyma w dłoniach. Popracujemy jeszcze sobie moment w zasadzie nad włosami, nie będziemy zostawiać ich takich zupełnie czarnych. Dobrze by było wprowadzić w ten ciemny kolor odrobinę zarówno struktury, jak i światła. Więc pracuję brązem, a teraz nieco rozjaśnię ten brąz. Tutaj na krawędziach, gdzie pojawia się słońce, gdzie mamy dużo do czynienia ze światłem, należy wprowadzić jakieś dodatkowe odcienie. Pędzel musi delikatnie płynąć nam w zasadzie z odrobiną wody po naszym płótnie. Dzięki temu uda nam się stworzyć taką bardzo subtelną strukturę wręcz pojedynczych włosów. To samo tutaj po tej stronie, co prawda włosy są tutaj w mocnym cieniu kapelusza, ale nieco niżej one łapią gdzieś to światło i również mają prawo nieco się rozjaśnić. Ciemny brąz, odrobina czerni do korekty od strefy cienia.
tak aby pięknie połączyły nam się te barwy ze sobą w sposób bardzo naturalny. Tutaj będą spływały bardzo delikatnie po ramieniu, nieco widoczne z drugiej strony. Możemy dodać jeszcze odrobinkę refleksu brązu, który tutaj jest jak najbardziej adekwatny w związku chociażby z samym światłem, które daje cały obraz, całe tło. Jest to tak zwany relatywizm barw. Jeżeli tu pojawił nam się taki kolor, on ma jak najbardziej prawo mieć swoje refleksy we wszystkich innych barwach pojawiających się nam na obrazie. Myślę, że wystarczy i możemy teraz przejść do tego, aby stworzyć tutaj taki ciemny podkład. Zanim zaczniemy malować i pracować szpachlami, pomiędzy kwiatami powinny pojawić się cienie. Dzięki temu kwiaty uzyskają bardzo piękną głębię. Zrobimy to tak bardzo szybciutko, wprowadzając po prostu takie ciemniejsze ślady. Szerokim pędzlem, płaskim, nylonowym, w różnych kierunkach. Obraz ma być również taki bardzo nowoczesny. Pojawi nam się później szpachelka również w taki mocny sposób prowadzona, bardzo taki odważny. Więc tutaj możemy sobie również pozwolić od razu na odrobinę takiego po prostu szybkiego, energicznego ruchu. Pojawi się sporo cienia na dole i w zasadzie nawet takim dużym, szerokim, bardzo płaskim pędzlem możemy sobie już leciutko pomanewrować takimi nieco ciemniejszymi odcieniami. One za chwilę nam się bardzo tutaj przydadzą. Tutaj też będzie za dziewczyną dosyć mocny cień, więc od razu tak naprawdę również możemy sobie te ciemniejsze kolory wprowadzić. To będzie już taki bardzo ładny podkład, co się później będzie działo ze szpachelką. Dobrze, teraz popracuję sobie chwilkę gąbką. Zobaczcie, jest to taki zwykły zmywak kuchenny. Chciałabym wprowadzić w to wszystko nieco innych tutaj barw, trochę tym razem jaśniejszych. To będzie taki doskonały kontrast pod to, co tutaj się zaczęło dziać. Zanim zaczniemy pracować jeszcze szpachelką, dobrze jest połączyć takie grube, późniejsze faktury z nieco delikatniejszymi, rozmytymi, a nawet rozemglonymi miejscami. Przepiękne, bardzo ciekawe beże, szarości w tym momencie się zaczynają nam pojawiać na obrazie. No biel jest po prostu bijąca wręcz po oczach przy tym całym pięknym zestawieniu barwnym.
odrobinę wody. Dzięki temu farba jeszcze lepiej będzie nam pracowała. Bardzo takie delikatne, właściwie półtony w momencie, kiedy przeciera się gąbeczką z wodą. Pojawiające się te półtony sprawiają, że to tło doskonale współpracuje pod spodem, ale ta kolorystyka się bardzo uszlachetnia. Dobrze, myślę, że możemy przejść do etapu szpachelki. Na razie tą szpachelką mamy tutaj dużą, małą, popatrzcie, różne formaty szpachelek. Myślę, że najpierw delikatnie powprowadzam jeszcze troszeczkę struktury faktur na samo ubranie naszej dziewczyny, tak żeby to doskonale wszystko ze sobą później współgrało. Czyli po prostu światła, nieco mocniejszymi fakturami gdzieniegdzie. Na kapeluszu, na rondzie szczególnie. Na sukience pokażemy przy okazji też taką właśnie ciekawą strukturę materiału. Niektóre miejsca trzeba troszeczkę przemazać, nie wszystkie muszą być takie bardzo ostre i wystające. Tutaj od tej lewej strony jest oczywiście zdecydowanie więcej tego światła. No i jeszcze odrobinę gdzieś tutaj. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do pracy z kwiatami. Pojawią się nam bardzo jasne kwiaty, takie, popatrzcie, białe z odrobineczką brązu. Będziemy je nakładać takimi grubymi płatkami, szpachelką, tworząc im piękne struktury. Farba powinna być również, pamiętajcie, odpowiednio gęsta przy tego typu pracy. Nie każda farba akrylowa dobrze się nadaje do malowania tego typu na przykład grubych płatków.
Jeżeli będzie za rzadka, to niestety one mogą nam po prostu pocieknąć dosyć tak nieestetycznie, nawet popłótnie, no i nie uzyskamy tego efektu, który byśmy chcieli, więc dobrze tutaj kupić dobrej jakości, dosyć gęstą, z dobrym pigmentem jednak farbę akrylową. Troszeczkę od razu również jakichś listeczków, popatrzcie, brązowych przy tych kwiatach może nam się pojawić. Możemy jeszcze wyciągnąć samą szpachelką, ostrą krawędzią, również odrobinę gdzieś gałązek delikatnych z kolorystyki tła. To jest też taki bardzo dobry, szybki zabieg pod warunkiem, że wszystko tam jest jeszcze stosunkowo mokre pod spodem. No i jeszcze odrobinę gdzieś na górze takich jaśniejszych kwiatów, zanim przejdziemy do czerwieni. Chciałabym, aby dzisiaj też ta czerwień nam się tutaj pojawiła, mocna, piękna czerwień w kwiatach. One powinny być pod różnym kątem, te nasze kwiaty, nie wszystkie dokładnie tak samo. Niektóre mogą być w takich pączkach, one też będą bardzo efektownie wyglądały, w różnych kierunkach powinny się nachylać, tak aby ten bukiet wyglądał w miarę naturalnie. Dobrze, i popracujemy sobie troszkę czerwienią, ale żeby ta czerwień nie była taka zupełnie jednolita, dobrze jest na przykład dodać do jej fragmentu troszeczkę ciemnego brązu i zrobić sobie chociażby dwa jej odcienie, ciemniejszy i jaśniejszy. I to jest ten ciemniejszy odcień. Popatrzcie, jak pięknie przy tym teraz będzie wyglądał ten właściwy, rozjaśniony. Szpachelką oczywiście należy dużo ćwiczyć. Pamiętajcie, że na początku, jeżeli ktoś dopiero zaczyna pracę ze szpachelką, może nie wychodzić do końca ten efekt, który jest przez nas pożądany, ale naprawdę wierzcie mi, że to jest kwestia czasu i warto jest trenować malowanie szpachelką, ponieważ daje ona doskonałe efekty pracy, bardzo szybkie, bardzo malarskie, potrafi w mgnieniu oka wprowadzić nam fantastyczne struktury, zarówno na różne elementy, jak i na samo tło. Warto jest więc absolutnie tutaj pomęczyć się troszeczkę jednak z tym narzędziem i spróbować poznać jego możliwości i walory.
No i znowu dołożę sobie jeszcze odrobinę tych brązów do czerwieni. Można dodawać również odrobinkę po prostu zwykłej czerni, wówczas wyjdzie nam taki czekoladowy, też bardzo ładny brąz, który świetnie będzie się tutaj z całością również komponował. Niektóre kwiaty będą po prostu spływały do dołu, będą przechylone. Tak jak już mówiłam, warto jest tutaj namalować je w różnych układach, żeby były znacznie ciekawsze. W niektórych miejscach jest naprawdę sporo, popatrzcie, cienia, więc możemy sobie też zaznaczyć różne na przykład elementy, jakieś ciemniejsze, wystające liście spod spodu, takim ciemniejszym odcieniem. Będzie to również bardzo tak ładnie, naturalnie tutaj wyglądało. Ten bukiet musi być naprawdę taki bogaty tutaj. Dołożę sobie odrobinę czerwieni. Widzicie, ja na przykład używam tutaj takich farb firmy Renesans. One są bardzo gęste, bo zadajecie mi często pytania, jakimi farbami maluję. Oczywiście nie jest to absolutnie jedyna firma, którą gdzieś preferuję, aczkolwiek wydaje mi się, że warto, bo farby mają bardzo ładny, rzeczywiście taki gęsty pigment. Dodam sobie tak odrobinkę, popatrzcie, takiego bardzo ciemnego, żółtego odcienia. W zasadzie on wchodzi tak praktycznie w pomarańcz, chociaż w nazwie ma deep, czyli ten ciemny taki żółty. Ale on tutaj będzie również doskonale gdzieś wgrywał się nam w tą całą kolorystykę i bardzo ładnie może pokazać również w niektórych miejscach dodatkowe światło. Dobrze, musimy tutaj też zwracać uwagę na samą kompozycję tego bukietu, tak, aby nie było jakby żadnych pustych przestrzeni, żadnych jakichś niepotrzebnych dziur, żeby to wszystko gdzieś tam tutaj bardzo ładnie się komponowało, więc co jakiś czas warto nawet się troszeczkę oddalić i zerknąć, czy wszystko już nam gra, czy gdzieś czegoś po prostu nie brakuje. Myślę, że jeszcze dobrze by było, gdyby tutaj pojawiały się jakieś takie elementy nieco nawet oddalone od innych, ale one będą tak dobrze również wypełniały nam całą tą przestrzeń. Dobrze, może jeszcze tą większą szpachelką, gdzie jakieś cieniutkie takie właśnie gałązki, które gdzieś mogą sobie tak lekko przebijać. Dużo wody. Na samą krawędź taką nieco rzadszą farbkę i bardzo cienkie kreseczki, takie graficzne, gdzieś nam się tutaj mogą pojawić. Dobrze, brakuje mi jeszcze tutaj do całości troszeczkę ingerencji w tło. Zmienię sobie szmatkę. Popatrzcie, naprawdę warto jest mieć nawet kilka gdzieś w zanadrzu, ponieważ szpachelki cały czas trzeba mocno wycierać.
Odrobinę takiego koloru z tła teraz. Nie możemy za bardzo tutaj zaingerować w samym tle kolorami, ponieważ wszystko nam się zacznie zlewać, ale brakuje mi odrobinę tutaj w tle jakiejś ciekawej jeszcze struktury, takiej, która będzie mi łączyła się w całość z innymi elementami. Stworzę taką delikatną fakturkę, pociągając właśnie w taki sposób bardzo delikatny, sporą ilością farby. Brakuje troszeczkę jeszcze właśnie takich nieco abstrakcyjnych elementów do całości kompozycji. Tutaj mam też taki bardzo ładny beżowy kolor, który w połączeniu z tym odcieniem kolorystyki tła może nam dać bardzo ciekawy efekt rozjaśnienia, ale takiego delikatnego, popatrzcie, nie drastycznego, nie wchodzącego zbyt ostro w ingerencję z całą resztą. W niektórych miejscach trzeba delikatnie również rozetrzeć te mocne plamy. Tak, aby na przykład samo tło nie konkurowało chociażby z postacią obok niego. Obraz ma w sobie trochę takich elementów również abstrakcyjnych, geometrycznych i tutaj musimy bardzo uważać na estetykę, która jest niezwykle ważna przy wykonywaniu tego typu prac, czyli dobre położenie plamy, takie eleganckie wykończenie pracy. Staram się tutaj stworzyć tak zwaną kompozycję zamkniętą, co tak naprawdę powoduje tą elegancję i musi nam sprawić takie wrażenie, że wzrok widza skupia się głównie na elemencie tak naprawdę tutaj w centrum obrazu, czyli dziewczyna i bukiet kwiatów. To jest to, co jest najistotniejsze. Natomiast cała tutaj reszta jest tak naprawdę tylko gdzieś dodatkiem, które po prostu zamyka nam wszystko w ładnych ramach. Kiedy pracujemy tutaj na dole, zawsze warto jest sobie ten obraz przenieść na sam koniec w zasadzie sztalugi, po to, żeby nam łatwiej było pracować szpachelką, która jednak jest ograniczana, jeżeli obraz nie spada bezpośrednio, popatrzcie, w dół. Wtedy nie możemy do samego końca tak naprawdę popracować i zawsze widać tą taką mało efektowną końcówkę. Jak fantastycznie teraz wyglądają te miejsca, które wcześniej były porozcierane
gąbką. One dają taki bardzo ciekawy kontrast do tego, co teraz dzieje się z tą grubą fakturą. Ta gruba faktura jeszcze efektowniej, jeszcze lepiej zdecydowanie na takim gładkim podkładzie wygląda. Warto więc jest łączyć sobie właśnie różne takie ciekawe elementy ze sobą, różne techniki. Wprowadzę jeszcze troszeczkę takich geometrycznych elementów, które też bardzo ciekawie skontrastują mi z samymi kwiatami i nadadzą jeszcze dodatkowo takiego bardzo nowoczesnego charakteru pracy. Takie po prostu pociągnięcia, zobaczcie, zupełnie w bok samą szpachelką. No dobrze, moi kochani, myślę, że pracę na tym etapie możemy już zakończyć. Mamy ciekawe tło z elementami geometrycznymi, czyli wejście w taką piękną abstrakcję, dobra kolorystyka, kompozycja zamknięta, mamy skupienie na element mocnego koloru, czyli w tym przypadku czerwień w centrum, dookoła podkreślające ją ostre biele. Mamy różnorodne techniki, są rozmazy, jest laserunek, była używana gąbka, pędzle, do tego szpachelki i na dodatek jeszcze mamy rysunek węglem, więc mnóstwo technik w jednej pracy. Szybki, efektowny obraz, w dosyć stonowanej kolorystyce, ale jakże ściągający wzrok. Mam nadzieję, że doskonale będziecie się bawić, malując kobietę w kapeluszu z kwiatami. Zapraszam Was serdecznie do nowych odcinków i oczywiście dziękuję za uwagę.